Cześć! Zakończenie starego roku i rozpoczęcie nowego roku to jest świetny czas na to, żeby zastanowić się nad swoim życiem, nad tym, w którym kierunku ono zmierza i czy jest to rzeczywiście ten wymarzony kierunek. Walka o marzenia nie jest łatwa. Najgorzej, gdy wydaje się nam, a zazwyczaj tak jest, że spełnienie tych naszych marzeń jest nierealne. I tak oczywiście było też w moim przypadku. Dlatego na przestrzeni ostatniego roku nagrałam kilka filmów w kluczowych momentach spełniania mojego największego życiowego marzenia. No cóż, poglądajcie. Dobry wieczór. Wiecie co? Jest dzisiaj... Obrócił mi się zegarek. 29, a raczej 29 grudnia 2020 roku. I właśnie dzisiaj zamówiłam swoje pierwsze Volvo. Czajcie? Kupiłam sobie Volvo. Volvo kupiłam. Kupiłam Volvo. Jutro podpisuję papiery leasingowe. Robię sobie w pierwszą wpłatę. I w pierwszym tygodniu lipca ma przyjechać mój Volvuś. Nowy Volvuś, ten taki po liftingu. Wziąłem sobie 460, bo to będzie tandem z tym nowym silnikiem Turbo Compound, który ma być super ekonomiczny. Będzie na początku transport zwykły, standardowy. Kto wie, może kiedyś dotrę do jakiegoś ciągnika, nawet gabarytowego, ale to jeszcze nie teraz. Może kiedyś, a może nigdy. Powiem wam szczerze, że jestem tak zestresowana tym wszystkim. W sumie to nawet nie wiem czym, ale jestem tym zestresowana. Sprzedawca przyjechał dzisiaj do mnie do domu, do moich rodziców. Podpisaliśmy papiery. Ja sama już nie wiem, co w tej umowie było. Czytałam tą umowę, ale byłam też tak zestresowana, że w sumie to mało do mnie docierało. No i nie wiem. I właśnie dzisiaj zaczynam swoją przygodę przewoźnika. 2020. W 2010 roku zdałam certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Chodziło mi tak naprawdę tylko o przewóz osób, no ale pierwszy termin kursu był dla transportu rzeczy. No to zrobiłam tak. A później popatrzcie, jak wyszło wszystko. Jutro jeszcze te papiery leasingowe. I wtedy to nie wiem, co zrobię. Spiję się. No, spiję się. No nie wiem w sumie, czym się stresuję. Czym tu się stresować? No dobra. Zobaczymy, co to będzie. I to był ten moment. Na zdjęciu jestem uśmiechnięta, ale byłam tak strasznie przestraszona. Kompletnie nie wiedziałam, czy dobrze robię, ale i tak to robiłam. W międzyczasie cały czas woziłam śmigła, pracowałam jako kierowca i cicho siedziałam, bo o swoich największych marzeniach nie należy mówić zbyt głośno, dopóki nie stają się rzeczywistością. Przynajmniej ja w to wierzę. Wniosek na co? Na licencję międzynarodową. Ja to jesteśmy. Dzisiaj jest który? 14 czerwiec. 14 czerwiec, Rzeszów, Agencja Bezpieczeństwa Transportu, Paweł Miąsik. Przygotowaliśmy właśnie wniosek na licencję transportową. Powodzenia. Także kolejny etap za mną. Wniosek w teczce. Albo wyślę pocztą, albo może osobiście pojadę. Akurat będę w Warszawie. Do samego końca pracowałam na gabarytach. Strasznie szkoda było mi odchodzić. Uwielbiałam tą pracę. Pod sam koniec było dosłownie tak na wycieczkach szkolnych, pamiętacie? Takie kilkudniowe wycieczki szkolne. Zawsze dosłownie na sam koniec było najlepiej. I tak samo właśnie było tutaj na gabarytach. Dosłownie na sam koniec było genialnie. Projekt też pozwalał na to, że mogliśmy z chłopakami wychodzić razem na miasto w Gdyni, chodzić sobie na plażę, chodzić sobie, zwiedzać i generalnie dobrze spędzać czas, więc tym bardziej było mi szkoda odchodzić. Miałam takie poczucie, że mam taką genialną pracę,
mam swoje miejsce, uwielbiam tą pracę, mam świetny team, świetnie się dogadujemy, świetnie nam się razem pracuje, a tutaj odchodzę w nie wiadomo co i po co mi to, a moja ciężarówka nie będzie gabarytowa, powiedzmy. I tyle lat już spędziłam pracując w zespole, jak ja sobie poradzę sama, jak ja sobie poradzę jako przewoźnik, więc było mi strasznie ciężko odejść. W ogóle pierwotny plan miałam taki, że już w kwietniu odejdę i pojadę do Rosji, zatrudnię się w rosyjskiej firmie i stamtąd będę jeździć na Syberię. Miałam już kontakty, które miały wypalić, ale ostatecznie nie wypaliły, a ja dosłownie z tygodnia na tydzień przedłużałam sobie jeszcze ten czas pracy na gabarytach, no ale w końcu przyszedł ten moment, że musiałam odejść, bo już miałam sygnał, że Volvo, moje czarne Volvo jest już na lewecie i powoli zmierza do Polski na zabudowę, która miała trwać 2 tygodnie. Ostatecznie się przedłużyła, bo to już był ten czas, gdy wszystkiego zaczynało brakować i trzeba było więcej czekać. Ale w końcu musiałam odejść, co było bolesne. Dzień dobry, dzisiaj mam dla Was film krótki, konkretny, nie zamierzam się rozgadywać, tylko Wam powiem co i jak, bo nie mam więcej siły, ani energii, ani natchnienia. Patrzcie tu. Całe mnóstwo przeróżnych rzeczy, co oznacza, że się właśnie wypakowałam z auta. O, jeszcze wiatraczek muszę sprawdzić. Wypakowałam się z auta. O, kurde, to są moje. Ponieważ odchodzę. I co, Wolwuniu? Do widzenia. Wspaniało było z Tobą mieszkać i jeździć i pracować, ale już czas na mnie. Do widzenia. No i Volvo ma nowego kierowcę. To jest Volvo. Znalazłam sposób na pożegnanie się z Volvem. Kręciłam sobie, że po prostu idę na urlop. Tak już nieraz szło. Idę na urlop. Mówi, że wkręciłam sobie, że idę na urlop. No. Idę na urlop. Jadę właśnie na bazę. Zdać piloty, telefony i takie tam. Szrama jest po śmigle. Powiem Wam, że mi trochę dziwnie. Tak, nie wiem sama jak się czuję. Strasznie mi dziwnie. Ale mam tą szramę. Dziwnie to mało powiedziane. Transport specjalistyczny, jazda nocą w ekipie, w konwoju, adrenalina, ciągłe wyzwanie. To było moje ciężkie uzależnienie i wiedziałam, że wcale nie będzie tak łatwo z tego zrezygnować. Dlatego pomyślałam sobie, że potrzebuję czegoś, co sprawi, że będę miała inne rzeczy na głowie niż rozpamiętywanie i użalanie się nad tym, że odeszłam z swojej ukochanej pracy. Dlatego napisałam do swojego dawnego znajomego, który niegdyś był żołnierzem wojsk specjalnych, czy przypadkiem nie wybiera się do lasu. I akurat się wybierał co prawda na kajaki, ale stwierdził, że w zasadzie do lasu też może pójść. Więc kupiłam wszystko na szybko, spakowałam plecak i poszłam. Jak się to koncentruje. Błąd będzie dużo kosztować. Błąd, czyli uderzenie o kamień. Chodziliśmy tyle po tych górach izerskich, że aż odbiłam sobie paznokcie na dużych palcach. Już mi prawie odrosły, bo straciłam je całkowicie, w 100%. W ogóle nie miałam paznokci przez ostatnie kilka miesięcy na dużych paznokciach, na dużych palcach. No ale popatrzcie, było pięknie. Było pięknie. Oczywiście miałam ze sobą telefon, chociaż pierwotnie chciałam wziąć tylko aparat, ale plecak, gdy już spakowałam wszystko, okazało się, że plecak ważył kilkanaście kilogramów i był naprawdę ciężki, a do tego jeszcze dochodziła woda, którą na bieżąco uzupełnialiśmy, no to doszło do wniosku, okej, to może jednak telefon, ale bez karty. Więc był telefon, bardzo mało nagrywałam, całkowicie odcięłam się od social mediów. Spaliśmy, no jak widzicie, pierwszy raz w życiu spałam pod hamakiem, pierwsza noc prawie wcale nie spałam i słyszałam każdy szum. Kolejnej nocy, gdy już byłam tak strasznie zmarnowana, to nic nie słyszałam. Spałam jak dziecko i nawet się już obracałam w tym hamaku. Pierwszej nocy spałam nieruchomo, bo się bałam. Także kąpałam się w rzece ludzkiej, no ale było ciężko. Pomimo tego, że było ciężko z plecakiem i warunki też były ciężkie,
To i tak ciężko mi było zapomnieć pracy, ale było świetnie. Cała wyprawa zakończyła się tutaj kąpielą w Szklarskiej Porębie, w lodowatym wodospadzie i była dla mnie takim symbolicznym chrztem na panią prezes. Obiecałam sobie wtedy kilka rzeczy, o których nigdy w życiu nie powiem i z wielką przykrością włączyłam telefon. Siedziałabym dłużej w lesie, bardzo mi się spodobało, ale czekał na mnie w domu panieński i ślub mojej przyjaciółki. Kto to jedzie? Czy to jest pani młoda? Aha, czy to jest moja dróżka najlepsza? A po weselu pojechałam do moich rodziców na wieś, na Podkarpacie. Wiem, że być może inni pojechaliby na jakieś egzotyczne wakacje, ale ja wybrałam dom. Przez ostatnie prawie że 10 lat w ogóle nie miałam czasu dla rodziny na dom, więc postanowiłam zostać i troszeczkę nadrobić. Powiedziałam, że gdy nadejdzie czas, gdy przyjdzie moje Volvo, znowu wyjadę w trasę na długi czas. Także trochę w domu, trochę w pracowni, aż nadszedł ten piękny dzień. Uwaga, uwaga, przenosimy się w czasie do 9 sierpnia. Nie ma? Jezu, jest! Czekajcie, tego wam nie mogę pokazać. O, to jest puste, tak? Więc to nie mogę. Ale zobaczcie tutaj. Licencja. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Jest to niemożliwe. Od 4. Jak to się wszystko stało? Jezu, ja po prostu w to nie wierzę. Transport międzynarodowy. Rachunki.
W związku z tym, że jest to dla mnie tak, jakby to powiedzieć, znakomita chwila. Przeszło 10 lat temu zdałam certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Bardzo ciężki egzamin, bardzo dużo nauki. Pierwszy raz w życiu wtedy nauka sprawiała mi tak wielką przyjemność i sama z siebie z chęcią się tak bardzo dużo uczyłam. Do tego każdego dnia. 10 lat potrzebowałam na to, żeby być gotowa, żeby założyć swoją firmę i aplikować o licencję transportową. Finansowo byłam już wiele wcześniej gotowa na to, ale nie byłam na to gotowa mentalnie, psychicznie i intelektualnie. Nie sztuką jest założyć transport, kupić ciężarówkę i za chwilkę jeździć po kosztach i zaniżać ceny. Zobaczymy, jak będzie w moim przypadku, co? Ale na razie to sobie świętuję. Przyszłam sobie na kawę do zamku, do Dubiecka. Trochę gorąco, bo jak rano wyjeżdżałam z domu przed 6, to było zimno i padało, ale się pogoda ładnie zrobiła. Ach, nie mam żadnych spodenek w aucie. Ale to nic. Dzisiaj nothing else matters. Tak właśnie wygląda moje świętowanie licencji transportowej. Wrócę jeszcze do pracowni, spakuję zamówienia, a później pojadę do domu, zjem obiad i zaproszę rodziców na kawę i na lody. Albo jak będą mieli ochotę przyjść na obiad, to tutaj. Ale zanim życie, mama już coś tam gotowała na obiad. Jak się dalej potoczyły moje losy, wiecie już. A jeżeli nie wiecie, to odsyłam was do filmu Kupiłam ciężarówkę. W każdym razie moje przesłanie na nowy rok jest takie. Nie wam decydować o tym, czy dane marzenie jest realne i da się spełnić, czy nie. Ja przez ostatnie 10 lat nie wierzyłam w to, że uda mi się spełnić moje największe życzenie, marzenie, ale mimo wszystko szłam w jego kierunku i popatrzcie, udało się. Naprawdę, wszystko jest możliwe i nigdy się nie poddawajcie i nie porzucajcie swoich marzeń. A wiecie dlaczego? Bo większość ludzi na tym świecie w ogóle nie ma marzeń. Dlatego ja święcie wierzę w to, że sam fakt tego, że posiadasz jakieś marzenie, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby je spełnić. Być może będziesz dążyć do tego przez całe życie, ale skoro masz marzenie, to znaczy, że to jest twoja droga. Ja się o tym przekonałam i potrzebowałam na zrozumienie tego 10 lat. Ale lepiej późno niż wcale. I teraz dzielę się tą wiedzą z wami. Powodzenia w 2022.